Bożena Marieta Żukowska zemści się na oprawcach. Którzy odużyli ją narkotykami i wrobili w seksaferę, rujnując jej rodzinne życie. W 1940 odcinku Barw Szczęścia zasadzka Wiśniewskiej i detektywa Tomasz Dedek okaże się skuteczna. Kowaluk Modest Truciński zostanie przyłapany na gorącym uczynku kolejnej próby gwałtu. On i jego wspólniczka Celina Orina Krajewska trafią do więzienia. W Barwach Szczęścia Bożena będzie mogła odetchnąć z ulgą. W 1939 odcinku Barw Szczęścia Bożena wcieli w życie przebiegły plan zemsty i znów trafi w ręce Kowaluka. Szef wrzuci do drinka Wiśniewskiej tabletkę gwałtu. A ona będzie bardzo wiarygodna, wcielając się w łatwą ofiarę. Gdy pewny siebie szef przyjdzie do pokoju hotelowego Bożeny i zacznie się rozbierać, ona spanikuje. Będzie próbowała mu się wyrwać, ale okaże się dużo słabsza. Dzisiaj będziesz moja. Ratunku! Krzyknie poważnie przerażona Bożena. Zamknij się, albo cię zabiję. Pomocy! Powtórzy Bożena, bojąc się, że jej plan nie wypali i znów padnie ofiarą psychopaty. Krzycz, ile wlezie, i tak nikt cię nie usłyszy. Już po tobie. Powie pewny siebie brunet i wtedy do pokoju wkroczą przygotowani na każdą ewentualność policjanci. Gdy Celina zorientuje się, że jej także grozi zatrzymanie, zacznie się Bożenie tłumaczyć. Przepraszam, ja nie chciałam. Oni mnie do tego zmusili, powie kobieta, ale nikt jej nie uwierzy. Ona także zostanie aresztowana w 1940 odcinku Barw Szczęścia. I wreszcie informacja, na którą wszyscy czekali. W 1940 odcinku Barw Szczęścia Bożena będzie mogła odetchnąć z ulgą. Cała trójka pójdzie siedzieć, mogę to pani zagwarantować. Przekazałem policji próbkę drinka z narkotykiem i zabezpieczone nagrania z monitoringu hotelowego. Nie wywiną się, nie ma szans, powie detektyw, który razem z Wiśniewską zaplanował całą akcję. Następnego dnia po udanej akcji zapuszkowania gwałcicieli, Matuszewski opowie bliskim Bożeny o dramacie, który ją spotkał, i przedstawi dowody na jej niewinność. Dopiero wtedy Bruno Lesław Żurek zrozumie, jaki błąd popełnił, oskarżając ukochaną o zdradę. Wybaczysz mi? Przepraszam. Tak bardzo cię przepraszam. Powie zdruzgotany mężczyzna. Czy Bożena mu wybaczy?
Julita z serialu Barwy Szczęścia wiele przeszła w ostatnim sezonie. Po zażegnaniu kryzysu w związku, ją i Józka spotkała ogromna tragedia. Stracili dziecko. Józio junior niestety nie przeżył swoich pierwszych chwil życia. Po długiej depresji wydawało się, że ukochana wyjdzie na prostą. Wzięli ślub, kariera piłkarza zaczęła nabierać tempa. Ona zaczęła planować studia, ale w 1941 odcinku Barw Szczęścia wszystko się zmieni. Młoda masażystka z serialu Barwy Szczęścia bardzo przejmuje się aferą dopingową w klubie Józka, którą on sam wywołał. Dodatkowo Tomasz Błasiak nie ucieszył się na wieść, że jego pracowniczka planuje mniej czasu spędzać w pracy. Trener i od niedawna właściciel klubu fitness postanowił poszukać kogoś na jej miejsce. W 1941 odcinku serialu Barwy Szczęścia widzowie zobaczą na ekranie Joannę Balas. Pierwsza miłość, wojenne dziewczyny, która wcieli się w rolę atrakcyjnej Teresy. Julita wcale nie ucieszy się na widok blondynki, oznacza to, że będzie miała konkurencję. To ostatnie, czego potrzeba uwikłanej dziewczynie. Tomek w 1941 odcinku serialu Barwy Szczęścia oczywiście zauważy reakcję pierwszej masażystki. Co to za foch? Uśmiechnij się, bo odstraszysz nam klientów. Czy Julita z serialu Barwy Szczęścia wyjdzie na prostą i zdoła utrzymać posadę? Odkąd okazało się, że Regina Kamila Kamińska opiekuje się ciężko chorym. Na stwardnienie boczne rozsiane mężem Mariusz Drężek, wszyscy spojrzeli na nią łaskawszym okiem. Mimo, że wcześniej wydawało się, że uwielbia intrygi i cudzych mężów. To Regina dała się poznać jako kochająca i wspierająca żona. Jednak odkąd jej mąż zmarł, a Borys Jakub Wieczorek został oskarżony o spowodowanie jego śmierci, kobieta ma wiele problemów. Czapla ma niełatwe życie z córką męża, Melanią Natalią Łągiewczyk. Która nie chce pogodzić się ze śmiercią ojca i obwinia macochę o śmierć Adama. W 1940 odcinku, w przeddzień pogrzebu, ktoś zacznie nękać Reginę. Głuchymi telefonami i rzuci kamieniem w jej okno. Franek Mateusz Banasiuk obieca kobiecie, że będzie ją chronił. Wspierana przez niego Czapla weźmie udział w pogrzebie Adama.
Regina zaskoczy jednak nietypową kreacją. Bo na ostatnie pożegnanie założy kolorową sukienkę z dużym dekoltem. Takie było życzenie Adama. Nie chciał, żebym była ubrana na czarno. Nikogo nie zaprosiłam. Adam chciał, żebyśmy tego dnia byli tylko we dwoje. Bez tłumu żałobników, rodziny. Nasze ostatnie spotkanie. Sam na sam. Później na cmentarzu pojawi się Melania i od razu zacznie awanturę z macochą. Jakim prawem chcesz pochować tutaj mojego ojca? Powinien być pochowany w Sokołowie, z moją rodziną, tam jest jego miejsce. Nie zostawię tego. Nie ty będziesz decydować o moim ojcu. Zamordowałaś go. Niedługo prawda wyjdzie na jaw. Czy Regina rzeczywiście przyczyniła się do śmierci męża? Jeśli tak, to czy odpowie za to? Oglądaj nowe odcinki Barw Szczęścia.